Cześć kochani, nazywam się Adriana i prowadzę dla Was kanał Spiritual Insight. Dzisiaj omówimy sobie miesiąc urodzenia, a relacja z mamą. Przypominam, że cała prezentacja oczywiście będzie dostępna pod linkami, które Wam wstawię pod filmikiem. Oczywiście, jeżeli chcesz być na bieżąco, to zachęcam, subskrybuj mój kanał. Także moi drodzy, kawka, herbatka i zapraszam Was serdecznie. Miesiąc urodzenia w numerologii często kojarzony jest z energiami związanymi z wpływem mamy, opieką i wczesnymi doświadczeniami emocjonalnymi. Energia przypisana do miesiąca urodzenia może symbolizować sposób, w jaki odbieramy matczyną opiekę, jakie wartości i cechy mama mogła nam przekazać oraz jak relacja z nią wpłynęła na nasz rozwój emocjonalny i osobowościowy. Miesiąc urodzenia opisuje, jakie cechy charakteru mogły rozwinąć się pod wpływem mamy. Może sugerować, czy mama była bardziej opiekuńcza, na przykład jeżeli mamy do czynienia z wibracją 6 lub wibracją 2, lub też czy kładła nacisk na niezależność, na przykład w kontekście wibracji 1 lub 5. Relacja z mamą w miesiącu narodzin pod wpływem liczby 1. Jakie są pozytywne aspekty tej relacji? Mama odgrywa tutaj kluczową rolę we wspieraniu niezależności dziecka, stając się inspiracją do rozwijania jego unikalnych talentów. Dziecko czerpie siłę z mamy, która pokazuje właśnie, jak być liderem i jak samodzielnie podejmować decyzje. Mama może być też dla dziecka przewodnikiem, ucząc go wyważenia między indywidualnością a współpracą z innymi. Jakie widzimy tutaj wyzwania w tej relacji? Jeśli mama jest zbyt dominująca, może dojść do konfliktów, ponieważ dziecko w liczbie 1 ma bardzo silną potrzebę autonomii. Zbytnia krytyka dziecka może osłabić poczucie własnej wartości dziecka, dlatego ważne jest, by mama budowała jego pewność siebie poprzez pozytywne wsparcie. Mama w kontekście miesiąca urodzenia dziecka w liczbie 1. Mama dla dziecka urodzonego w liczbie 1 jest zarówno inspiracją, jak i wyzwaniem, ponieważ liczba ta wymaga równowagi między dawaniem przestrzeni a odpowiednim kierowaniem. W numerologii podkreśla się, że mama powinna zachęcać dziecko do rozwijania swojej niezależności, ale jednocześnie pomagać mu w nauce współpracy i odpowiedzialności wobec innych. Jakie możemy dać wskazówki dla mamy dziecka z miesiącem narodzin w liczbie 1? Przede wszystkim wspieraj samodzielność. Daj dziecku przestrzeń do podejmowania własnych decyzji, ale bądź też gotowa wesprzeć je w trudnych chwilach. Zachęcaj do wyrażania siebie. Dziecko w liczbie 1 często ma silne talenty artystyczne lub przywódcze, warto je rozwijać. Ucz odpowiedzialności. Niezależność dziecka powinna iść w parze z poczuciem odpowiedzialności za swoje decyzje. Kolejna rzecz to unikaj nadmiernej kontroli. Staraj się prowadzić dziecko, a nie kierować jego każdym krokiem. Relacja z mamą w miesiącu narodzin pod wpływem liczby 2. Jej pozytywne aspekty. Mama odgrywa ważną rolę jako emocjonalne wsparcie dla dziecka, ucząc je, jak radzić sobie z nadwrażliwością. Relacja między mamą a dzieckiem często opiera się na bardzo głębokiej więzi, wzajemnym zrozumieniu i ciepłych uczuciach. Dziecko uczy się od mamy, jak wyrażać swoje potrzeby i jednocześnie dbać o harmonię w relacjach. Jakie są wyzwania w tej relacji? Mama może nieświadomie wzmocnić w dziecku zależność emocjonalną, jeśli będzie nadopiekuńcza. Ważne jest, aby nauczyć dziecko asertywności i pewności siebie, by unikać problemów wynikających z nadmiernego dostosowywania się do innych. Mama w kontekście miesiąca urodzenia dziecka w liczbie 2. Mama tutaj jest wzorem cierpliwości, równowagi, co jest niezwykle ważne dla dziecka w liczbie 2, które chłonie emocje otoczenia. Jej rola będzie polegać na budowaniu poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego i rozwijaniu w dziecku pewności siebie. Jakie wskazówki dla mamy dziecka z miesiącem narodzin w liczbie 2? Buduj pewność siebie, zachęcaj dziecko, by wyrażało swoje opinie i podejmowało samodzielne decyzje. Dbaj o harmonię w domu. Dziecko w liczbie 2 jest bardzo wrażliwe na konflikty, więc spokojna atmosfera jest dla niego kluczowa. Ucz radzenia sobie z krytyką. Pomóż dziecku zrozumieć, że nie każdy musi je akceptować, ale ważne jest, by ceniło samo siebie. Rozwijaj również talenty artystyczne. Liczba 2 często wskazuje na kreatywność, którą warto wspierać poprzez sztukę, muzykę lub inne formy wyrazu. Relacja z mamą w miesiącu narodzin pod wpływem liczby 3. Pozytywne aspekty tej relacji. Mama często staje się inspiracją, wsparciem w rozwijaniu kreatywnych talentów dziecka. Relacja opiera się na wspólnym poczuciu humoru, radości i otwartości w komunikacji. Dziecko widzi w matce autorytet, który zachęca do podejmowania wyzwań z optymizmem. Wyzwania w tej relacji. Dziecko może nadmiernie zależne być od pochwał i aprobaty mamy. Mama może również odczuwać trudność w utrzymaniu dyscypliny, gdy dziecko jest zbyt rozproszone lub niechętne do systematycznej pracy. Mama w kontekście miesiąca urodzenia dziecka w liczbie 3. Mama w życiu dziecka w liczbie 3 pełni rolę mentora, który pomaga dziecku kierunkować jego kreatywną energię na rozwój talentów.
Głównym zadaniem mamy jest tutaj budowanie równowagi między zabawą a nauką odpowiedzialności, co będzie wspierać rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Wskazówki dla mamy dziecka z miesiącem narodzin w liczbie 3. Wspieraj kreatywność. Dziecko w liczbie 3 potrzebuje przestrzeni do wyrażania siebie. Wspieraj je w działaniach artystycznych, sportowych czy społecznych. Buduj samodyscyplinę. Pomóż dziecku wykształcić nawyki, które ułatwią mu organizację i realizację celów. Ucz akceptacji krytyki. Rozmawiaj o tym, jak ważne jest przyjmowanie konstruktywnej krytyki i nie branie też wszystkiego do siebie. Zapewnij poczucie własnej wartości. Chwal dziecko za konkretne osiągnięcia, ale także za starania i proces, nie tylko za rezultaty. Relacja z mamą w miesiącu narodzin pod wpływem liczby 4. Pozytywne aspekty tej relacji. Relacja taka będzie opierać się na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Mama tutaj jest dla dziecka wzorem odpowiedzialności, co wzmacnia jego poczucie obowiązku. Dziecko czuje się bezpiecznie w uporządkowanym środowisku, które mama może mu stworzyć. Wyzwania w tej relacji. Dziecko może być zbyt poważne jak na swój wiek, a mama może odczuwać trudności w wprowadzeniu więcej luzu do jego życia. Zbyt duży nacisk na obowiązki może prowadzić do stresu u dziecka. Mama w kontekście miesiąca urodzenia dziecka w liczbie 4. Mama odgrywa tutaj kluczową rolę w budowaniu poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Jej zadaniem jest nie tylko wspieranie dziecka w realizacji jego celów, ale także pokazywanie, jak radzić sobie z emocjami i wprowadzać równowagę między obowiązkami a przyjemnościami. Wskazówki dla mamy dziecka z miesiącem narodzin w liczbie 4. Twórz stabilne środowisko. Dziecko potrzebuje rutyny i jasno określonych zasad. Utrzymuj harmonię w domu, aby czuło się bezpiecznie. Ucz elastyczności. Zachęcaj dziecko do otwartości na zmiany i rozwijaj jego kreatywność poprzez zabawę. Buduj pewność siebie. Chwal dziecko za jego starania, ale również ucz go akceptacji dla swoich błędów. Pokazuj wartość odpoczynku. Przypominaj dziecku, że równowaga między pracą a relaksem jest kluczowa dla jego zdrowia psychicznego. Relacja z mamą w miesiącu narodzin pod wpływem liczby 5. Pozytywne aspekty tej relacji. Dziecko będzie inspirować mamę do eksploracji i zmiany rutyny. Mama może wspierać rozwój jego niezależności, co buduje jego pewność siebie. Relacja opiera się na otwartości i wzajemnym poszanowaniu wolności. Jakie są wyzwania w tej relacji? Dziecko może być nieprzewidywalne, co będzie wymagać od mamy bardzo dużej cierpliwości. Nadmierna kontrola z kolei ze strony mamy może powodować bunt u dziecka. Mama w kontekście miesiąca urodzenia dziecka w liczbie 5. Mama odgrywa szczególną rolę jako przewodnik, który uczy balansowania między wolnością a odpowiedzialnością. Liczba 5 symbolizuje ruch, to są zmiany, jest to eksploracja, co może wpływać na dynamikę relacji mama-dziecko. Wskazówki dla mamy dziecka z miesiącem narodzin w liczbie 5. Zapewnij swobodę dziecku, pozwól dziecku odkrywać świat w swoim tempie, ale stwórz ramy bezpieczeństwa. Ucz konsekwencji, pomóż dziecku w nauce wytrwałości i koncentracji. Zachęcaj do kreatywności, proponuj różnorodne aktywności, aby wspierać rozwój jego pasji i zainteresowań. Kochani, to już wszystko na dzisiaj. Tutaj macie podane przydatne linki. Zapraszam wszystkich serdecznie do mojego sklepu oraz na moją stronę internetową. Przypominam, że cała prezentacja oczywiście będzie dostępna pod tymi linkami. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, jak Wasz miesiąc urodzenia wpłynął na Waszą relację z Waszą mamą, albo jak miesiąc urodzenia Waszych dzieci wpłynął na Waszą relację z nimi. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i życzę wszystkim miłego dzionka.